bohater pokroju Jakuba, który mieszka w kraju 8 lat, to jest złoto. Powiedziałeś podczas rozmowy, że pierwszy rok był trudny. Co było takiego trudnego? Może jakieś takie 3 aspekty jesteś w stanie wymienić? Jestem w stanie wymienić. Czy pomoc z zewnątrz psuje Benińczyków? Myślę, że... Młodego wystraszyłem. Gonię młodego. Zabieram do Polski. Nie bój się. Mordo. No nie. No nie. Tam chyba droga się skończyła. Będzie piaszczysta chyba. No nie. Czarinka. Wciąż benijska, a może nigeryjska. Nikt tego nie wie, bo blisko granicy. Może Burkina Fasowska czarina. A może z Nigru przyszła. Nikt tego nie wie. Tutaj, ojo kapuszczula mała fajna. Pod uchem by podrapał kierownik. Ale strach większy niż chęć. Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku numer 6. Chyba 6, jeśli się nie mylę. Z Beninu. Czyli Benin z jak to daleko. Moi drodzy, małymi bądź też można określić dużymi krokami zbliżamy się ku końcowi serii z Beninu. Będą najprawdopodobniej 2 odcinki z naszym rodakiem Jakubem, do którego zmierzam. Mam do niego no jeszcze kawałeczek z pół godziny jazdy i chcę Wam przedstawić sylwetkę Jakuba na tle Beninu. W sensie, dlaczego się tutaj znalazł, co sprawiło w ogóle, że się tutaj znalazł. To jest miejscowość na północy Beninu, która z jednej strony tam graniczy z Nigrem, z drugiej strony z Burkina Faso. Tutaj jeszcze za wami, jak trzymam kamerę, to jest Nigeria. W ogóle kto wybiera takie miejsce? Dużo pytań, dużo znaków zapytania, więc zapraszam na wywiad z ciekawym człowiekiem, a dokładnie z Jakubem Hilarem, jak dobrze pamiętam, a mogłem przekręcić. Moi drodzy, zapraszam. Zatem na początku łapeczka, komentarz i pamiętajcie, podanie odcinka jest zawsze mile widziane, zwłaszcza kiedy Wam się podobał, poszerzył Wasze horyzonty i sprawił, że Wasz punkt widzenia na jakiś temat się zmienił. A dzięki temu dostanę ja jako twórca energii do tego, by tworzyć jeszcze lepiej, jeszcze więcej i żeby Wam pokazywać daleki świat. No bo umówmy się, Benin jest daleko. Zanim jednak jeszcze zaczniemy, to najpierw musimy dotrzeć do bohatera. A pamiętajcie, no droga do Jakuba, no to prowadziła mnie naprawdę, w ogóle, a witam mordo, prowadziła mnie z jakieś, o Jezu, 3 kraje, 4 kraje, bo już jesteśmy na końcówce Beninu. Tyle kilometrów, no w tysiącach mógłbym liczyć już, więc dotarcie do bohatera wiąże się z dużym potem na moim czole. Tu po drodze coś się wydarzyło. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Toż w Beninie spokój. To w Nigerii rozruby robią. Ty, no machnąłem do gościa. Taki słaby ruch, że tragedion. Bonjour. Bonjour. Are you going to Bori? Bori. Bori. Bori, no family. No i zapomniałem. Biro. مرقتنا اديك فيلم غريب ضحكتنا فوق الجميرة
مشينا فيها العريضة زي طيور فاقدة جيها زي صفيك في الهبيبة فرقتنا المسيخة. Szanowni Państwo, droga była naprawdę przebojowa. Tutaj ten Messieh podrzucił mnie do Bori, do miejscowości, w której jest Jakub. Jakub już na nas czeka. Widzę Jakuba. Chodzimy. Mission Katoliku. Jest i on. Miałem być o 16, a jestem troszkę spóźniony. Ale zaraz otworzymy. Szanowni Państwo, to jest bohater, pan Jakub Hiller. Dzień dobry. To nie ja. Nie ty? Co ty mówisz? To nie ja. Kurczę, to was jest tutaj kilku? Nas jest więcej. Co ty mówisz? No to super, Tomasz. Paweł. Bardzo mi miło, Paweł. No. Prowadź, Pawle. Jakub? Jaku to tam w środku. Boże, ale to witam serdecznie, za to widzę, że jest więcej Polaków. Dobrze, dobrze, nie będziemy przerywać tutaj. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie przerywam, skończ. Nie, jesteśmy na ten, akurat czekałem i akurat ten, no pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobrze, No, słuchaj, skończ na spokojnie i Dobrze. wrócimy do tematu. Jesteś u siebie w domu, więc zapraszamy serdecznie. Dziękuję. Paweł jest tak, że się przyjmie. Słuchaj, ja tu widzę, że tutaj mamy pół Polonii. Tak, co najmniej 30%. Co najmniej Pięknie. Jakub Hiller, bohater dzisiejszego odcinka. Witam serdecznie. Witam Uścisnę serdecznie, dłoń. serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność jest po mojej stronie. 8 lat na ziemi benińskiej. Za tydzień będzie 8 lat. Czuć, że długo, czy czuć, że krótko? Wiesz co, wcześniej czułem, że długo, a teraz jakoś mi się tak wydaje, jakby to wczoraj było. Afryka wybrała, czy ty wybrałeś Chyba Afrykę? razem się pokochaliśmy. Tak? Razem się pokochaliśmy, tak mi się wydaje. Ja chciałem i Afryka chyba też trochę chciała, więc my się spotkaliśmy. Tak jest, ale przyjechałeś tutaj jako młody chłopak, 25 lat? Nie, miałem 20, teraz mam 37, więc miałem 29. 29, to wciąż młody chłopak. Jeszcze przed 30. Tak jest. Tak, tu jest asfalt, tutaj mamy też parafię, też mamy wioski w tą stronę, a my jedziemy prosto. Jakubie, na miejscu już. Tak, jesteśmy na miejscu. Pokażesz nam kaplicę? Jak wygląda kaplica, w której zbierają się lokalni? Mógłbym pokazać kaplicę, niestety kaplica jest daleko i kaplica nie ma dachu. Kaplica nie ma dachu, Tak, ale kaplica w nie ma zastępstwie jest chyba Tak, tutaj. w zastępstwie jest szkoła i jest taka, tutaj jesteśmy w szkole i tutaj jest taka... Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Bon arrivé. No, są chyba ministranci. No, jest szkoła i szkoła udostępniła nam taką jedną salę, w której możemy się zbierać na Eucharystię. Super, tutaj- czyli nie ma takich jakby luksusów, ale nie ma ludzie luksusów. korzystają z tego, co mają. Tak, parafia nasza ma 16 różnych wspólnot, więc akurat tutaj jest najmniejsza wspólnota z całej parafii. Też chyba mi się wydaje, że najsłabiej zorganizowana, no i taka trochę najbiedniejsza. No ale modlimy się tam, gdzie jesteśmy. Nie, no ładnie tutaj, powiedziałbym, bardzo ładnie tutaj zorganizowali. Wysyłamy im program, tutaj jak widzisz, ponieważ jest 3 księży teraz na parafii, każdy odprawia po 2 Eucharystie o 8 i o 11 i oni mają o 11. Ale akurat tak się składa, że chyba dzisiaj sobie zapomnieli o tym, że mają. Dlatego, bo ludzi nie ma, ale są ministranci. Także pomodlimy się z nimi tak czy tak. Czyli tutaj czasami jest tak, że po prostu no, mogą zapomnieć. Mogą zapomnieć. Albo mają może jakieś zadania, wiesz, może pracują, Wiesz może... co, zdarza się, że pracują, teraz też nie jest taki czas, że pracują w polu. W związku z tym raczej powinni być, raczej po prostu im się zapomniało. A, Raczej po prostu im się zapomniało. ale obrazić się nie można. Nie, no musisz. To jest nasze europejskie myślenie, to jest takie, że
od godziny masz przyjść, że masz ustalony program, nie? Oni się dopiero tego powoli uczą. Nawet zegarek mają dopiero od jakiegoś czasu, nie? Czy telefon, więc... Czyli co, jak przyjechałeś tutaj, to zmieniłeś to swoje nastawienie? Musiałem. Tego, co uczy Afryka najbardziej, to jest cierpliwość. Cierpliwe. Tak, cierpliwość. I to był pierwszy rok dla mnie był ciężki, ale potem już się trochę musiałem nauczyć. I dystans do tego, nie? Dystans. Koleżka tutaj zapomniał o mszy. To jest przewodniczący tutaj wspólnoty. Przewodniczący. I ale co mówi przewodniczący? No mówi, że mamy rację, tak? Bo ja powiedziałem, że nie ogłosili nam mszę, że jest msza. A powiedział, że mamy rację, że mam rację, tak? Że masz rację. No tak, to mnie nie urządza, bo wiem akurat, ale to spokojnie. Ale ktoś przyjdzie spokojnie. Pomodlimy się z tymi, co będą. Tak jest. Jakub przygotowuje się do mszy. Tutaj będzie miał pomocnika. Pintura paugusuno usurura nyakutesa omi pasuasu tuko kanu. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z wami. Mes chers amis, je suis très content parce que je peux être ici aujourd'hui avec vous. Mam nadzieję, że tworząc film, który teraz nagrywamy z ojcem Jakubem, będziemy mogli pokazać przez ten film, jak się modlicie, pokazać, jak wygląda chrześcijaństwo, jak wygląda kultura i tradycja tutaj w Beninie. Donc vous voyez, il a la caméra là, pour être en train d'enregistrer tout cela. Donc frère Thomas est en train de préparer une vidéo, oui. Et cette vidéo après sera en ligne, on pourra regarder. Powiedziałeś podczas rozmowy, że pierwszy rok był trudny. Co Tak. było takiego trudnego? Może jakieś takie 3 aspekty jesteś w stanie wymienić? Jestem w stanie wymienić. Chyba najbardziej mi się wydaje, że język najbardziej, bo jestem raczej takim człowiekiem, który kocha ludzi i kocha się z nimi porozumiewać. I kiedy to jest w jakimś stopniu ograniczone przez język, to było dla mnie trudne. A przyjechałeś tutaj znając francuski troszkę. Troszkę francuski. Byłem na kursie we Francji, 5 miesięcy takie z górką i troszkę. Ale tutaj i tak jest język bariba. Tak, tutaj jest język bariba, tutaj większość mówi po bariba. Tutaj w Biro, tu w centrum misji jesteśmy w stanie się porozumieć po francusku bez problemu. Natomiast na wszystkich wioskach, w tych wszystkich małych wspólnotach jest dużo słabiej, dużo A jakie kolejne trudności? Wiesz co, pierwszy rok też pewnie upał. A trzecia trudność to już chyba musiałbym wymyślać. Aha, pamiętam, komary mi też przeszkadzały. Że wiesz, chciałeś sobie odpocząć wieczorem, siedzisz sobie i komary przylatują i cię dźgają w kostki. I ten strach przed malarią? Wiesz co, nie. Akurat przed malarią się nie bałem. Byłem chory raz. Przez 8 lat byłem tylko raz chory. Nie bałem się tak bardzo chorób. Jakoś Pan Bóg mnie strzeże przed tym. Ale bardziej mi to przeszkadzało, że chcesz sobie odpocząć i cię wszystko spędzi. I tyle. Jakby nie ma większej trudności. No wiadomo, że ta tęsknota za bliskimi w pierwszym roku była. Ale myślę, że to też człowiek jeżeli to jest twoja decyzja i kochasz to, co robisz I czujesz cel. I wiesz, dla kogo to robisz, to nie ma takiego problemu. Czy w Beninie mają problem z wodą bieżącą? Myślę, że jak w tym rejonie Afryki mamy problem z wodą bieżącą i dlatego takie studnie, jak tutaj widzimy, to są studnie budowane, wiercone przez takie, jak to się mówi, instytucje Spoza kraju? Spoza kraju, tak, które pomagają. Akurat tutaj jest studnia wiercona przez muzułmanów, ale tam nieopodal kaplicy mamy też studię, która z naszego projektu jest wiercona. Problem z wodą jest, jasne, że jest.
Jest sezon suchy, sezon deszczowy, mniej więcej 6 miesięcy. Powiedz, czy są jakieś takie choroby związane, bo głównie te choroby w Afryce, choroby brudnych rąk. Tak, i oczywiście są, na szczęście tutaj chyba ludzie mają takie żołądki, że już są trochę przyzwyczajeni i te studie niektóre są też na tyle głębokie, że ta woda już jest trochę czystsza. No, natomiast no, jak wszędzie, choroby związane z wodą są, ale nigdy nie jest tak, że braknie wody i rzeczywiście jest susza. Okej, teraz pytanie za 100 punktów. Kiedy podróżuję, zawsze mam problemy z żołądkowym. Biegunka. Tak jest. I teraz pytanie. Często się zdarza? Jesteś 8 lat, masz pogląd. Zdarza się, tak, zdarza się, ale taka biegunka, która trwa 1 dzień, to ja nie uznaję tego jako biegunkę, tylko po prostu wypadek przy pracy i idziemy dalej. Natomiast biegunka, która trwa dłużej niż 1 dzień, trzeba ją przypatrzeć, czy rzeczywiście to nie jest jakieś zatrucie. Zdarza się, ale mi już chyba nieczęsto. Natomiast zdarza się. Jakubie, wszyscy cię tutaj znają. No tak się składa, że akurat jesteśmy w wiosce, gdzie wszyscy znają, bo już tak. jesteśmy trochę czasu, więc znamy Ale się. też bardzo angażujesz się w życie społeczne i to nie jest tak, że jesteś gdzieś tam obok, tylko naprawdę tak... No ja teraz będąc już drugi dzień tutaj u ciebie, to ja widzę, jakby tutaj zasuwacie, po prostu jak woły. No staramy się nie nudzić i staramy się dobrze wykorzystywać czas. A to daje radość, powiem szczerze, że naprawdę to daje radość, bo żyjemy z tymi ludźmi, oni nas potrzebują, my ich też potrzebujemy, po to przyjechaliśmy, po to jesteśmy. Tak jest. Tutaj jesteśmy w wiosce, w której żyją chrześcijanie i muzułmanie. Tak, żyją w domu, to w ogóle tutaj te wioski, w których my żyjemy, przeważnie tak jest, że żyjemy chrześcijanie, muzułmanie. Czy są jakieś zatarczki, jakieś problemy? Powiem szczerze, że wręcz przeciwnie, jak się słyszy to, co się dzieje w Europie czasem, że są takie problemy, że na przykład z chrześcijanami, z muzułmanami są tarcia, to tutaj nam w budowie na przykład szkoły pomagają czasem bardziej muzułmanie niż chrześcijanie. Proszę. Więc naprawdę żyjemy w przyjaźni. Wiemy, że mamy jednego Boga i myślę, że tutaj to jeszcze nie dotarły te wszystkie takie radykalne, tak, te podziały, ta radykalna indoktrynacja tutaj nie dotarła, więc tutaj ludzie po prostu wierzą w Boga. I tak to też rozumieją, nie? I myślę, że tak to rozumiemy. Dużo dzieci. Dzieci bardzo dużo. Rodziny wielodzietne. Ile? Zawsze. 5? 5 to raczej mało jest, także raczej więcej, ale nie jest Benin takim najbardziej dzietnym krajem. Są kraje w Afryce, gdzie jest więcej tych dzieci. Okay. Tak 6, 7 myślę, że to A jest. są jakieś wsparcia społeczne, znaczy socjalne, na zasadzie jedno dziecko 800+ w Beninie. No módlmy się o to, no ale raczej nie ma. Rodzice muszą rzeczywiście pracować i czasem im więcej tych dzieci, tym jest trudniej, bo też nie ma obowiązku szkolnego, więc nie wszystkie dzieci się uczą. No rodzice się starają, żeby było jak najlepiej, trzeba im przyznać rzeczywiście, że tak jest, ale czasem naprawdę mają ciężko. A powiedz, jeżeli jest dużo dzieci, jeżeli jest droga, dobra droga asfaltowa, to samochody jeżdżą szybko. Czy zdarzają się jakieś wypadki? No niestety zdarzają się wypadki, to przypomina mi się taki jeden wypadek, on już był kilka lat temu, który tutaj też niedaleko, w 2 wioski stąd się zdarzył, kiedy no po prostu samochód jechał za szybko i potrącił dziewczynkę, która miała 5 lat i to był śmiertelny wypadek, ta dziewczynka zginęła na miejscu. Ale też Bogu dzięki ten wypadek ze skutkiem śmiertelnym został zażegnany w ten sposób, że rodzice odebrali to też jako Bóg dał, Bóg zabrał. Po prostu nie rozpaczali nad tym i dzień po tym wypadku zebraliśmy się wszyscy w wiosce. No ponieważ ja jestem księdzem i był też, no, tak się zdarzyło, był ksiądz też z diecezji, wikariusz generalny, był komisarz policji, był taki delegé, to jest tutaj w wiosce reprezentant rządu. Spotkaliśmy się z całą wioską i z rodzicami tej dziewczynki. No i rzeczywiście ci rodzice dziewczynki powiedzieli, że taka była wola Boża i że oni nie chcą tego kontynuować, że wybaczają sprawcę tego wypadku. Więc naprawdę ja byłem taki poruszony, bo często u nas w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje, że wiadomo, że to jest zawsze tragedia, jak ginie dziecko, ale czasem ludzie nie mogą sobie przez lata z tym poradzić, a tutaj rzeczywiście ludzie odebrali to jako wolę Bożą i nie chcieli też szukać sprawiedliwości, szukać rekompensaty, ciągać po sądach tych sprawców wypadku, więc jakby naprawdę byłem taki poruszony, że możemy przyjąć to jako wolę Bożą i nie musimy szukać sprawiedliwości czy zemsty, bo czasem też się tak zdarza.
czyli piękna lekcja dla nas Europejczyków. Chyba dla nas Europejczyków może to być trudniejsze, bo u nas jak jest jedno dziecko, to już jest radość, dwójka to już jest szok, a trójka to już jest naprawdę bardzo dużo. Tak, to jest prawda. Ale widzisz, ta Afryka uczy. Uczy bardzo dużo. Mnie bardzo dużo nauczy Afryka. Bardzo dużo. Cały czas się uczę. Wierzę, że jestem na początku. Afryka. Pomoc Afryce. Tak. Pomoc Beninowi. Bo każdy kraj jest inny i w każdym kraju inaczej ludzie do tej pomocy podchodzą. I teraz pytanie. Czy pomoc z zewnątrz psuje... O, prawie już się wywaliłem na cegiełce. Trzeba uważać. Czy pomoc z zewnątrz psuje Benijczyków? Myślę, że trzeba mądrze pomagać. Myślę, że trzeba mądrze pomagać. Pomoc jest potrzebna Afryce. Afryka w wielu aspektach sobie nie radzi i rzeczywiście tutaj ludzie nie są w stanie znaleźć wielu pieniędzy. Na przykład jeżeli chodzi o pomoc zdrowotną. Myślę, że bardzo dużo dobrego też jako Europejczycy, czy jako biali ludzie, myślę, że mogę tak powiedzieć, też dobrego robimy pod tym względem, ale pomagać trzeba mądrze. Dlatego, bo trzeba przede wszystkim tym ludziom dać poczucie godności, że oni sami są w stanie wiele zrobić. Tego im brakuje, tak mi się wydaje. Okej, czyli teraz może na przykładzie tej kaplicy. Znalazł się fundator. Tak, znalazł się fundator. Wyłożył 100 tysięcy złotych na kaplicę. Tak się stało, tak się stało. Dobra, i ci ludzie, kiedy dostali te 100 tysięcy, oni tak jakby tę pracę wykonują sami, czy tę pracę po prostu przyjechała, robi jakaś firma? Robimy w ten sposób, że pieniądze, dbamy o pieniądze, pilnujemy tych pieniędzy, nie dajemy do ręki, płacimy za cement i cement oni składują w jednym tutaj z domów, tam, ciekawe, w tamtym domu dokładnie chyba nawet. Płacimy za cement, płacimy murarzowi, płacimy za blachę, za wiele tych rzeczy. Natomiast nie dajemy im pieniędzy do ręki. Natomiast oni sami tą kaplicę budują. Robią pustaki, kopią fundamenty, pomagają murarzowi codziennie. I potem możemy powiedzieć, że to jest ich dzieło, w którym my im pomogliśmy, a to nie jest nasze dzieło, w którym oni nam pomogli albo po prostu wykonali. To jest ich dom Boży, ich kaplica i oni naprawdę tutaj myślę, że to czują i potem nie ma problemu w tym, żeby oni o nią dbali, żeby to było ich, nie? Żeby to po prostu było ich dom Boży. Okej, czyli mądre zagranie, bo faktycznie jeżeli ktoś coś wybuduje własnymi rękoma, ciężko mu będzie to zniszczyć. To prawda i będzie o to dbał. To nie będzie tak, że muchy się pojawiły. To nie będzie tak, że trzeba ich będzie mobilizować do tego, zobacz, zamieć, posprzątaj, tylko oni będą czuli, że to jest ich i będą sami o to dbali. Czy Benińczycy, można powiedzieć, że nie potrafią zarządzać pieniędzmi? Nie chciałbym generalizować, bo pewnie są różne rodziny, ale tak się zdarza, że na przykład jeszcze z zbiorów zbierają kukurydzę, mają sporą pulę pieniędzy i te pieniądze wydają od razu i nie myślą, że za 3 miesiące, za 4 miesiące też muszą coś dzieciom dać do jedzenia. Więc tak się też zdarza, ale są też tacy, którzy robią ekonomię, którzy zdobywając te pieniądze są w stanie przewidzieć, że za miesiąc, za 2, za 5, za 10 będą też potrzebowali. Więc pewnie nie można generalizować, zdarzy się i tak, i tak. A uważasz, że trzeba uczyć młodzież? O, bardzo. To jest podstawa. Dlatego przede wszystkim tutaj, na tym terenie, gdzie jesteśmy, ważna jest praca z dziećmi i młodzieżą. Bo starszym ludziom, może się mylę, ale tak mi też doświadczenie pokazuje, już dużo ciężej jest coś wytłumaczyć. Żeby zrozumieli, że powinni zmienić trochę sposób myślenia, który nie daje owoców. Nie jesteśmy tutaj, żeby zmieniać ich sposób myślenia, ale żeby na zasadzie tego, że żyjemy z nimi, w jakiś sposób my, żebyśmy mogli być ubogaceni i oni też. Po prostu, żeby żyć razem i się wzajemnie ubogacać. Natomiast z młodzieżą i z dziećmi jest dużo łatwiej, ze starszymi jest dużo ciężej zmienić sposób myślenia. Jakubie, jak to jest z tworzeniem związków między młodymi ludźmi? Z tego co pamiętam, jest tutaj w tej części Afryki poligamia, czyli mężczyzna może mieć 2, 3, 5, a nawet 10 kobiet, jeżeli faktycznie go stać. Czasami często nie stać, ale czasami lubi mieć. Powiedz, czy wybiera się partnera samemu, czy może jednak rodzice wciąż?
Jeszcze do niedawna było tak, że raczej rodzice wybierali, teraz już raczej każdy sam decyduje i wybiera. Ta poligamia to też jest ciekawe, bo rzeczywiście u muzułmanów jest tak, że oni chyba maksymalnie mogą mieć 4 żony, natomiast ten lud Bariba tutaj, w którym jesteśmy, wśród którego pracujemy, nie ma tych ograniczeń, więc myślę, że tutaj bywa różnie. To jest nawet takie przysłowie, Bariba mają w swoim języku, że jak masz jedną żonę, to jesteś kawalerem. Nie? I to jest takie, które oni sobie między sobą powtarzają, jak tutaj sobie rozmawiają, więc... A powiedz, kiedy przychodzi Ramadan, no to niektórzy zawiązują w tym czasie przed Ramadanem związki i tych związków zawiązują niekiedy, załóżmy, z 2-3 kobietami. Ramadan trwa miesiąc i po Ramadanie później te związki się, nie wiadomo dlaczego, rozpadają. Tak, no trochę wiadomo dlaczego, ale one są nietrwałe, dlatego, bo chodzi no po prostu o to, żeby na ten czas postu kobieta, z którą żyję, była oficjalnie moją żoną, bo jest nieakceptowalne życie, tak zwany konkubinat, tak? Życie z kobietą, która nie jest żoną, czy nie jest po żadnej ceremonii, czy muzułmańskiej, czy chrześcijańskiej, czy tradycyjnej, nie jest akceptowalne tutaj w społeczeństwie, więc jest ta ceremonia muzułmańska. Tą żonę się bierze, jest oficjalnie żoną takiego muzułmanina, no ale już po tym miesiącu już raczej jest tak, że no po prostu są 3 w domu, tak, więc ta jest jakby, brzydko powiedzieć, niepotrzebna. Przychodzi takie pytanie, myślę, że dla większości oglądających widzów, czy uważasz, że oni skonsumowali ten związek podczas Ramadanu? Tak, raczej tak. Raczej tak. Cwaniaki, co? Tak, wszystko wskazuje na to, że raczej tak. No też to taki jest zamysł i taka jest też chyba intencja tego, żeby rzeczywiście te związki konsumować. Czyli chodzi po prostu o... musimy się chyba przesunąć, bo on pewnie... Przejedzie nas. Żeby te związki konsumować. Chodzi przede wszystkim im po prostu o współżycie, żeby kobieta na ten czas postu, z którą współżyję, była oficjalnie moją żoną. Ciekawe, co na to Allah później jak się rozwodzą. Tego nie wiem, już takim specjalistą nie jestem, ale sami oni nie bardzo przywiązują do tego chyba wagi. Jakubie, to jest czarina. My to nazywamy na kanale psy czarkami. Okej. Ja mam takie do ciebie teraz pytanie. Czy mogę cię prosić tutaj, żeby w kadrze był też czarek? Tak, oczywiście. No, mam pytanie do ciebie tylko takie, wiesz, czysto praktyczne. Czy faktycznie, bo tych psów jest mało w Beninie? Nie ma dużo, nie ma takiej zatrważającej ilości. A o co chodzi? Czemu tak ten? Nie, po prostu nie jest takie popularne zwierzę pies. Ale wiesz, że w Burkina Faso zjadają... Bonsoir, ça va? Zjadają psy. Tak, tutaj są ludy, które zjadają bombonsari. Chcą cukierki. Są tutaj ludy też w Beninie, które zjadają psy. Chłopaki przyszli zapytać o cukierka. Tak, przyszli zapytać. Czy Jakub, czy możesz zapytać chłopaków, a kto później zabierze ich do dentysty? Myślę, że trzeba by im wcześniej wytłumaczyć, kim jest dentysta. A dobra, to nie idziemy w to. Ale myślę tutaj, jeżeli już jestem na kamerze, to dodam od razu. Zobaczcie, jakie tutaj mają często piękne zęby. Właśnie przez to, że nie ma cukierków, że nie ma tych sztucznych, przetworzonych cukrów i zęby się nie psują. Natomiast jak już się zaczną psuć, no to jest tragedia, bo dentystów też brakuje. I na dentystę też trzeba mieć pieniądze. Trzeba mieć pieniądze i trzeba jechać stąd co najmniej 80 km, żeby dentysta był. Dentysta jest w Paraku, więc co najmniej 80 km, żeby dentysta znaleźć. Dużo. Sporo, ale bywa jeszcze gorzej. Czyli co? Czyli ogólnie jak przyjeżdżamy do Afryki, to nie z cukierkami? Nie przyjeżdżamy z cukierkami. No pewnie podejrzewam, że to obdarowywanie to też jest temat rzeka. Natomiast raczej nie z cukierkami. Cukierki dają króciutką przyjemność, a mogą popsuć zęby. To co, może powiemy, żeby przywozili długopisy, notesy, zeszyty? To będzie dobre zastępstwo cukierków? Myślę, że na pewno lepsze, natomiast też mądrze trzeba nimi obdarzać. Nie dawać każdemu bez jakiejkolwiek... Żeby to była gratyfikacja może, Dokładnie. Nie każdy potrzebuje zeszytu i długopisu. Chłopcy, którzy tutaj są na przykład, oni nie chodzą do szkoły, dlatego, bo nie ma obowiązku szkolnego. To są chłopcy, którzy zajmują się wypasaniem tych krów, które są tam za nami. To jest ich praca i to jest ich życie. Więc im długopisy i notesy się nie przydadzą.
Natomiast są na pewno uczniowie, którzy chodzą do szkoły, a ich na te rzeczy nie stać, bo rodzina jest w takim położeniu i w trudnej sytuacji finansowej. Więc trzeba mądrze to robić. Jakubie, odcinek musimy zamknąć, ponieważ czas antenowy nam się kończy. Bardzo ładnie opowiadasz. I co, zrobimy jeszcze jeden odcinek? Jeżeli tylko masz czas, jeżeli tylko widzowie są zainteresowani, to nie ma problemu. Z największą przyjemnością. Jakubie, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Ja też bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy to oglądają. Módlcie się za nas, my też się modlimy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie kciuki za Jakuba, a tymczasem słyszymy się w kolejnym odcinku z Beninu i będzie to już ostatni odcinek, to jest przedostatni. Będziemy się słyszeć w ostatnim odcinku. Jakub jeszcze poopowiada nam o życiu, ale żeby tutaj jeszcze zajawić, zapytam na początku następnego odcinka Jakuba o związki jeszcze, o miłość tutaj w Beninie. Ciekawe. Ale też zapytam Jakuba o to, czy kobiety lokalne go podrywają. Ciekawy temat. Spróbuję się przygotować. Dobrze, wszystkiego dobrego, Jakubie. Wzajemnie wszystkiego dobrego. Moi drodzy, bohater pokroju Jakuba, który mieszka w kraju 8 lat, to jest złoto. I trafienie do Jakuba, bo Jakub, ja ciebie przyznam szczerze, że czekaj, jak ja ciebie znalazłem? No właśnie, też mnie to nie zdążyłem spytać w zasadzie. Jak ja znalazłem Jakuba? Napisałeś na Messengerze. Napisałem na Messengerze. Gdzieś przeczytałem z tobą artykuł. Na jakiejś teologicznej stronie gdzieś misyjnej. I zacząłem grzebać. A wiecie, że jak ja już zacznę grzebać, to już wygrzebie. Ale to jest wielka wartość być tutaj i móc rozmawiać z Jakubem. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę, pamiętajcie o tym, żeby zostawić ślad węglowy, czyli komentarz oraz subskrypcję i podać odcinek dalej do znajomych, którzy jeszcze kanału nie odkryli i odcinka z Jakubem Hillerem. Tak się nazywa. Tak jest. Tymczasem żegnamy i do usłyszenia w ostatnim, kolejnym odcinku z Jakubem. Pozdrawiamy.